Dzisiaj zwiedzamy, słuchajcie, Dunas de Maspalomas. Dojechaliśmy do Los Azulejos. Idziemy robić hike. Dotarliśmy, kochani, do miejscowości Aldea. Tu widzicie jakieś takie klimaty w ogóle. Kliknijcie suba, pamiętajcie, buźka. Dunas de Maspalomas to niewątpliwy symbol Gran Canaria. Wydmy, które sięgają nawet 15 metrów wysokości, w 1994 roku stały się oficjalnie rezerwatem przyrody. W związku ze zniszczeniami tutejszego ekosystemu przez masową turystykę, w maju tego roku mocno ograniczono wstęp na teren wydm. No i dzisiaj zwiedzamy, słuchajcie, Dunas de Maspalomas. Jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc chyba tutaj na wyspie. Bardzo fajne. Kupa piachu generalnie. Dzisiaj jest trochę zachmurzone, więc może ten widok jest nieco inny, ale zmęczyliśmy się niesamowicie, powiem wam, przechodząc przez te góry w jedną i drugą stronę. Po drodze spotkaliśmy dwie bardzo ciekawe rzeczy. Jedno to był pan strażnik, który był ubrany bardzo oficjalnie i mnie się wydaje nawet, że miał spluwę ze sobą. I nakrzyczał na mnie 2 razy, że mamy tamtędy nie przechodzić, gdzie przechodziliśmy i że w ogóle mu się to nie podoba, bo jest jakaś zona prohibida, czyli jakby zakaz wstępu. No i oczywiście się wpakowaliśmy w ten zakaz wstępu, bo nie było żadnych znaków, tak więc ostrożnie. No i znowu gwieźdża na kogoś ten pan. Nie wiem, czy to nadal na mnie, czy na kogoś innego, już go olewam chyba. A druga bardzo ciekawa rzecz, którą widzieliśmy, to wielki napis z kamieni na tym piachu. Zresztą na tej właśnie części, na którą nie wolno wchodzić w ogóle, więc nie wiem, jak ci Polacy to zrobili. Albo może fani PiS-u z Hiszpanii. Był wielki napis "Jebać PiS". I ogólnie jesteśmy w lekkim szoku, bo jesteśmy na Gran Canarii, jakby trochę w Afryce, a jednak są tutaj też przeciwnicy naszej partii rządzącej. Tak więc z pozdrowieniami dla prezydenta Dudy i pana Jarka. A my jedziemy teraz dalej, jedziemy do jakiegoś kanionu, który jest podobno też super piękny, więc tak właśnie na to liczymy. Jeszcze się tylko stoczę z tego piasku, bo podobno trzeba to tutaj uczynić. Dobra. Jak było? Mam bardzo dużo piasku w majtkach, ale tak poza tym fajnie. Zacieram kiece i lecimy dalej. Road trip na Wyspach Kanaryjskich to zawsze świetny pomysł, zarówno dla fanów mocnych wrażeń, gdyż trasy bywają dość ekstremalne, ale przede wszystkim dla osób szukających pięknych widoków, bo tych tutaj z pewnością nie zabraknie. Przyjechaliśmy w góry, dojechaliśmy do Los Azulejos, czyli takiego miejsca, gdzie góry mają takie kolory ciekawe. Patrzcie tam. Wydaje mi się, że to powstało w wyniku erupcji wulkanu, jak się zrobiło wilgotno i po prostu jakieś minerały się tutaj pojawiły. No i właśnie takie barwy przybrały góry. Trochę mi się to przypomina Montaña de Siete Colores w Peru, czyli tą górę z 7 kolorami. Nie robiłam jeszcze w Peru wtedy wideo, ale mam zdjęcia na Facebooku, jakbyście chcieli zobaczyć, tutaj na dole wam wrzucę link. No, a generalnie jest bardzo, bardzo ładnie, tylko że jakbyście się tutaj wybierali, to jest dość chłodno i bardzo wieje, więc warto ubrać się trochę cieplej niż ja.
Słowo Los Azulejos oznacza po hiszpańsku płytki, kafelki. Mieszkańcy lata temu nazwali ponoć to miejsce w ten właśnie sposób, bo kolory tych niezwykłych gór przypominały im ściany wyłożone jaskrawymi kafelkami. Idziemy robić hike. Oczywiście zaczęło padać, bo przecież jakby to było, jakby nie padało robiąc hike w górach. No więc jest taka pogoda marna dzisiaj, ale idziemy zobaczyć Barranco de las Vacas. To jest taki wąwóz czy kanion, coś generalnie, co jest ogromną atrakcją Gran Canaria. I mnóstwo tutaj miejscowych nam też polecało, żeby zobaczyć to miejsce. Tak więc ja się jaram w ogóle. Podobno, że to jest miejsce na instagramowe zdjęcia, więc powinnam być w pięknej, zwiewnej sukience, jak zwykle. Wyglądam tak, proszę Państwa. Więc idziemy zobaczyć wąwóz. Pokażemy Wam. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo lało nam na głowy. Natomiast, no, a mamy na przykład ze sobą komputery jeszcze, tak żeby było śmieszniej, bo można robić też hike z komputerem, bo tam zostawiliśmy samochód, tam widać go za mną. No jest to takie zadupie straszne. I ja się boję, że nas okradną po prostu, a mamy tam plecaki ze wszystkim. Tak więc i tak, jakby nas okradli, to i tak jeszcze trochę rzeczy nam stamtąd zabiorą, ale ważne, żeby jakby zostały te najdroższe. Więc idziemy, dobra, nagadałam się, idziemy. Ciasteczko nie. Podobno to tam. No dobra, no to się zaczyna nieźle, bo przeskokiem przez jakieś murki. W ogóle nie wiem, czy to jest tutaj, ale no dobra. Jest to w każdym razie taka trasa, to dlatego wczoraj nam mówili tubylcy, że mało popularne miejsce wśród turystów. No ciekawe dlaczego, no jak trzeba tak się jakoś przeskakiwać przez jakieś... No tak, ale widać jakąś ścieżkę. Widać jeszcze. Może się uda, miejmy nadzieję. Doszliśmy i jest wąwóz, tudzież nie wiem jak to się nazywa, kanion jakiś taki. Pięknie jest bardzo, to jest interesujące, no. Dużo jest takich miejsc na tej wyspie, powiem Wam, dziwnych. Bo tak się wydaje, Gran Canaria to palemki, plaża i ten, ale jak komuś się chce i ktoś chce zobaczyć trochę więcej, to te góry są w ogóle super piękne. Tu widzicie jakieś takie klimaty w ogóle, jak w Jordanii, tak mi się to kojarzy. Te góry jakieś kolorowe w ogóle. Dzisiaj te wydmy jeszcze, więc w ogóle pustynia total. Także naprawdę jest taka bardzo różnorodna ta wyspa i no super, bardzo mi się podoba. Generalnie chyba mogę polecić nawet. I powiem Wam, że po Fuerteventurze i Lanzarote też jest bardzo ładne. Fuerta tak, nie wiem, jakoś mniej mi się trochę podobała. Natomiast może po prostu, nie wiem, jakoś źle trafiłam, ale o, i to koniec. No dobra, czyli przeszliśmy całość. Myślę, że hike nie jest nadmiernie ekstremalny. Ekstremalne jest znalezienie jakiegoś miejsca, żeby zaparkować. Natomiast sam hike zajął nam, no, 5 minut chyba. Dobra, jeszcze te fotki na Instagram musimy sobie porobić. Miejsce to przypomina trochę klimaty Arizony w Stanach Zjednoczonych albo właśnie Jordanii. Cały wąwóz ma zaledwie około 50 metrów długości. Ponoć w tak zwanych normalnych czasach jest tutaj tak wielu turystów, że powstaje długa kolejka ludzi oczekujących na miejsce do zdjęcia na Instagram. Najlepiej więc przyjechać tutaj wcześnie rano. Dotarliśmy, kochani, do miejscowości Aldea. To jest miejscowość na zachodnim brzegu wyspy. Tam są takie małe knajpki, w których będziemy zaraz spożywać posiłek. A tutaj jest morze i jest plaża. Jest tutaj też takie jezioro malutkie.
Zaraz pójdziemy je zobaczyć. No i co, pozwiedzamy sobie troszeczkę. Jazda była tak ekstremalna, żeby tu dojechać przez te góry. Mówię Wam, po prostu hardcore, total. Także jeżeli ktoś ma chorobę lokomocyjną, to nie polecam mocno, dlatego że no ciężko było. Ja sobie zwymiotowałam nawet z tej okazji. Także no, ale miejscowość wydaje się bardzo ładna, także zobaczymy sobie, co tutaj jest. A potem już się zawijamy i będziemy jechać bliżej domu. Może się tam zatrzymamy w jakiejś małej miejscowości, ale generalnie, żeby przez te góry się nie przedzierać w ciemności, bo ja bym chyba po prostu umarła ze strachu. No, dziękuję Wam, że jesteście i że oglądacie. Kliknijcie suba, pamiętajcie, buźka. Jezioro, o którym wspomniałam, to nie tak do końca jezioro. El Charco, czyli po prostu kałuża, jest jednym z najważniejszych miejsc w tym mieście. Co roku 11 września mieszkańcy zbierają się tutaj podczas wielkiego festiwalu i wskakują do tej kałuży, aby łowić ryby i po prostu świetnie się bawić. Impreza odbywa się tutaj od czasów aborygeńskich. Dawni mieszkańcy wyspy wrzucali do tego zbiornika rośliny o właściwościach narkotycznych, aby uśpić ryby i po prostu je wyłowić. Co masz? Mam rybkę grillowaną, ale nie pamiętam, jak się nazywała. Fish. Fish. Grilled fish. Jezus, są takie sempertyny w ogóle. Chciałabym pozdrowić moją mamę i moją babcię i wszystkich świętych, po prostu jakbym miała tu umrzeć. Koniec, no koniec. Nienawidzę jeździć samochodem, a po górach to już jest w ogóle najgorzej. Ale jeżeli chcecie ładną trasę widokową, to myślę, że ją można do takich zaliczyć. Dobra, do widzenia. Pięknych tras widokowych na Gran Canaria nie brakuje. Pokonując kolejne kilometry, zatrzymujemy się wielokrotnie na tak zwanych miradorach, czyli punktach widokowych, które są po prostu zachwycające. A dla mnie największą atrakcją okazał się oczywiście, jak zwykle, zachód słońca.